Kobe nie wyglądało jak miejsce, w którym mogło wydarzyć się coś takiego. 2 lata wcześniej trzęsienie ziemi z 1995 roku zostawiło po sobie gruzy i strach. Potem zaczęła się odbudowa. Bloki rosły szybko, sklepy otwierały się na nowo, a dzieci wracały do szkół. Wiosną 1997 roku życie znów miało rytm. Rankiem wąskie ulice wypełniały się uczniami w mundurkach. Granatowe marynarki, plecaki, rozmowy o sprawdzianach i klubach sportowych. Starsi mieszkańcy zamiatali chodniki przed domami. W powietrzu unosił się zapach morza i świeżo parzonej herbaty. Rodzice wierzyli, że dzieci są bezpieczne. Japonia uchodziła za kraj spokojny i przewidywalny. Największym zmartwieniem były egzaminy, nie przemoc. Kiedy ktoś się spóźniał, tłumaczono to korkami albo dodatkowymi zajęciami. Pierwsze sygnały nie wyglądały groźnie. Gdzieś na osiedlu znaleziono martwe zwierzę. Ktoś mówił o okrutnym wybryku, ktoś inny wzruszał ramionami. Dzieci potrafią być brutalne, mówiono. Potem pojawiły się kolejne incydenty. Plotki krążyły między klatkami schodowymi, przechodziły z ust do ust podczas zebrań w szkole. Nauczyciele apelowali o ostrożność. Rodzice zaczęli odprowadzać młodsze dzieci do szkoły. Wtedy nikt jeszcze nie wypowiadał na głos słowa zagrożenie. Raczej mówiono o dziwnym klimacie, o czymś niepokojącym, czego nie dało się nazwać. Jednak w maju sytuacja się zmieniła. Jedno z dzieci nie wróciło do domu o zwykłej porze. Najpierw była irytacja, potem telefony do kolegów, rozmowy z sąsiadami i wreszcie zgłoszenie na policję. Noc okazała się dłuższa niż zwykle. W ciągu kilku dni miasto zaczęło się zmieniać. Na słupach pojawiły się ogłoszenia ze zdjęciami. W parkach zrobiło się ciszej. Rodzice patrzyli na obcych baczniej niż zwykle. A jednak wciąż trudno było uwierzyć, że ewentualny sprawca może być kimś stąd. Kimś z tych samych ulic, z tej samej szkoły. Kimś, kogo mijało się codziennie. Seito Sakakibara miał wtedy 14 lat. Na razie nikt o nim nie mówił. Jego nazwisko nie pojawiało się w gazetach. Siedział w klasie jak inni uczniowie. Rozwiązywał zadania. Nie wyróżniał się niczym szczególnym. Wszystko zaczęło się od sytuacji, którą łatwo zignorować. Na jednym z osiedli w Kobe dzieci znalazły martwe zwierzę. Ktoś powiedział, że to robota bezdomnych kotów. Ktoś inny, że to głupi żart starszych chłopaków. Kilka dni później podobne znalezisko pojawiło się w innym miejscu. Tym razem ktoś zauważył, że martwy kot został ułożony w nienaturalny sposób. To nie wyglądało na przypadek. Plotki rozchodziły się szybko. Coś jest nie tak. Ktoś to robi celowo. Nadal jednak brakowało dowodu, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie. W szkole nauczyciele zaczęli zwracać większą uwagę na zachowanie uczniów. Pojawiły się rozmowy o agresji, o przemocy w mediach, o wpływie gier i komiksów. Dzieci słuchały, ale szybko wracały do swoich spraw, a dorośli wierzyli, że profilaktyka wystarczy. Jednak w połowie maja zniknęła dziewczynka wracająca ze szkoły. Najpierw był chaos. Rodzina obdzwoniła koleżanki, sąsiadów i nauczycieli. Policja przyjęła zgłoszenie i rozpoczęły się poszukiwania. W parku i na pobliskich wzgórzach pojawili się funkcjonariusze. Dodatkowo wielu wolontariuszy zaczęło przeczesywać teren. Ciało odnaleziono następnego dnia. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Tego wieczoru ulice opustoszały. W domach włączono telewizory. W szkołach odwołano niektóre zajęcia, a policja zwiększyła patrole. Kilka dni później zaginął kolejny uczeń. Strach przestał być abstrakcją. Stał się codziennością. Dzieci chodziły w grupach. Nauczyciele odprowadzali je do bramy. Rodzice ustalali grafiki, żeby nikt nie wracał sam. Wtedy jeszcze nikt nie łączył tych wydarzeń z 14-letnim uczniem z okolicy. Chłopcem, który później przyjął pseudonim Seito Sakakibara.
Miasto wciąż próbowało wierzyć, że to seria nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, że sprawca przyjechał z zewnątrz, że wkrótce zostanie złapany i wszystko wróci do normy. Mimo to napięcie rosło z każdym dniem. 27 maja 1997 roku zaczął się zwyczajnie. Poranne wiadomości mówiły o pogodzie i korkach. Uczniowie jak co dzień szli do szkół. Nauczyciele sprawdzali listę obecności. Nic nie zapowiadało, że za kilka godzin całe miasto zadrży. W pewnym momencie przed jedną ze szkół ktoś zauważył przy bramie zawieszoną na ogrodzeniu torbę. Najpierw myślano, że ktoś zostawił w niej śmieci. Dopiero po chwili do znalazcy dotarło, na co naprawdę patrzy. W torbie znajdowała się odcięta głowa 11-letniego chłopca. Dzieci krzyczały. Nauczyciele próbowali odciągnąć je od bramy. Ktoś zadzwonił po policję. W ciągu kilku minut teren otoczono taśmą. I wtedy policjanci odkryli coś jeszcze. List, który wkrótce trafił do mediów. Napisany chłodnym, niemal teatralnym językiem. Autor podpisywał się jako Seito Sakakibara. To jest początek gry. Zatrzymajcie mnie, jeśli potraficie, wy policjanci. Desperacko pragnę widzieć śmierć ludzi. Zabijanie jest dla mnie dreszczem emocji. Krwawy osąd jest potrzebny za moje lata wielkiej goryczy. Telewizje przerwały programy. Reporterzy ustawili się przed szkołą. Kamery pokazywały bramę z oddali, bo szczegółów nie wolno było ujawniać. Widzowie w całym kraju siedzieli przed ekranami w ciszy. To nie była już seria zaginięć. To było wyzwanie rzucone całemu państwu. Policja utworzyła specjalny zespół śledczy. Analizowano charakter pisma, papier, sposób sformułowania zdań. Sprawdzano kamery w okolicy, przesłuchiwano mieszkańców. Każdy szczegół mógł mieć znaczenie. List zawierał jeszcze jedno zdanie, które szczególnie niepokoiło. Zapowiedź kolejnych działań. Strach opanował całe miasto. Stał się publiczny. Mówiono o nim w pracy, w pociągach, w szkołach. Dzieci przestały wychodzić na place zabaw. W niektórych klasach uczniowie płakali, kiedy nauczyciele wychodzili na chwilę z sali. Kilka tygodni później policja zatrzymała 14-letniego ucznia z okolicy. Przyznał się do wysłania listu. Oznajmił, że nazywa się Seito Sakakibara. Kiedy w mediach podano jego wiek, kraj zareagował niedowierzaniem. Spodziewano się dorosłego, seryjnego przestępcy. Tymczasem za zbrodnią stał chłopiec, który jeszcze niedawno siedział w szkolnej ławce. Kiedy policja ogłosiła, że zatrzymano sprawcę, nazwiska nie podano. Zgodnie z japońskim prawem chroniącym nieletnich, media mogły używać tylko określenia chłopiec A. W gazetach pojawiły się zamazane zdjęcia osiedla. W telewizji mówiono o 14-letnim uczniu z Kobe. Twarz pozostała ukryta. Dla opinii publicznej to był szok. Sprawcą nie okazał się dorosły mężczyzna z kryminalną przeszłością. Był nim uczeń gimnazjum. Mieszkał z rodzicami. Chodził do szkoły jak tysiące innych dzieci w Kobe. Nie miał na koncie żadnych przestępstw. Śledczy ustalili, że to on wysłał list podpisany pseudonimem Seito Sakakibara. To on odpowiadał za wcześniejsze ataki. Podczas przesłuchań mówił spokojnie. Opisywał szczegóły bez widocznych emocji. Ten spokój przerażał śledczych najbardziej. Dziennikarze zaczęli analizować każdy fragment jego życia. Oceny w szkole, relacje z rówieśnikami, zachowanie wobec nauczycieli. Szukano momentu, w którym coś poszło nie tak. Jednego zdarzenia, które wyjaśniałoby wszystko. Nie znaleziono jednak prostej odpowiedzi. Sąsiedzi mówili, że był cichy. Niektórzy koledzy opowiadali o dziwnych zainteresowaniach, o fascynacji śmiercią. Inni twierdzili, że niczego nie zauważyli. Rodzina chłopca znalazła się pod ogromną presją. Media koczowały pod ich domem. W Japonii wstyd i odpowiedzialność zbiorowa mają duże znaczenie. Rodzice przepraszali publicznie za czyny syna, chociaż nie mieli świadomości, co robił.
W internecie i w prasie zaczęły pojawiać się przecieki. Ktoś próbował ujawnić prawdziwe nazwisko. Inni domagali się surowszego traktowania nieletnich sprawców. Padły głosy, że młody wiek to nie powód, by uniknąć pełnej odpowiedzialności karnej. Jednocześnie obowiązywała zasada: chronić tożsamość dziecka, nawet jeśli popełniło najcięższą zbrodnię. Ta decyzja podzieliła społeczeństwo. Jedni twierdzili, że prawo musi być konsekwentne, niezależnie od emocji. Inni pytali, czy ktoś, kto zaplanował i zrealizował tak brutalny czyn, wciąż powinien być traktowany wyłącznie jako dziecko. Chłopiec A przestał być konkretną osobą. Stał się symbolem lęku przed tym, czego dorośli nie rozumieją. Za zamkniętymi drzwiami trwały badania psychiatryczne i przygotowania do procesu w sądzie rodzinnym. A na zewnątrz rosło napięcie. Japonia czekała na odpowiedź, czy ten 14-latek był potworem, czy zagubionym dzieckiem, które wymknęło się spod kontroli. Zwykły pokój nastolatka. Biurko z książkami, zeszyty szkolne. Nic, co na pierwszy rzut oka zapowiadałoby katastrofę. A jednak to właśnie tutaj, w ciszy 4 ścian, narastały myśli, o których nikt nie miał pojęcia. Rodzice pracowali, starali się zapewnić dzieciom stabilność. Po trzęsieniu ziemi w 1995 roku życie w Kobe nie było łatwe. Wiele rodzin wciąż odczuwało skutki katastrofy. Odbudowa dotyczyła nie tylko budynków, ale też codzienności. W takim klimacie łatwo było przeoczyć sygnały, które nie pasowały do obrazu normalnego domu. W szkole nie wyróżniał się szczególnie, był raczej cichy. Niektórzy nauczyciele wspominali, że sprawiał wrażenie zamkniętego w sobie. Bywał drażliwy, ale nigdy agresywny. W jego notatkach później odnaleziono zapiski o śmierci, o kontroli i o fascynacji ludzkim ciałem. To nie były krótkie, impulsywne zdania. Raczej chłodne obserwacje, próby nadania sensu temu, co go pociągało i przerażało jednocześnie. Podczas przesłuchań chłopiec przyznał się do wcześniejszego okrucieństwa wobec zwierząt. Dla śledczych to był istotny trop. W psychologii często to sygnał ostrzegawczy. Dla rodziny ta informacja brzmiała jak coś nie do pogodzenia z obrazem syna, którego znali. W domu nie rozmawiano otwarcie o emocjach. Wiele japońskich rodzin stawia na dyscyplinę i obowiązek. Uczucia są na dalszym planie. To nie oznacza braku miłości, raczej inny sposób jej okazywania. W takim systemie dziecko często nie mówi o tym, co naprawdę czuje. Eksperci, którzy badali 14-latka, opisywali mieszankę narastającej frustracji, poczucia izolacji i potrzeby dominacji. Pseudonim Seito Sakakibara nie powstał przypadkiem. To była maska, rola, w którą można wejść i przestać być zwykłym uczniem. W listach pisał z pewnością siebie, jakiej nie okazywał na co dzień. Rodzice analizowali każdą rozmowę, każde wspomnienie. Nauczyciele przypominali sobie drobne incydenty, które wtedy wydawały się nieistotne. A społeczeństwo próbowało znaleźć jedno konkretne ostrzeżenie, które pozwoliłoby powiedzieć, że tu należało zareagować. Jednak nie było jednego momentu. To był splot małych rzeczy, które osobno nie wyglądały groźnie. A za drzwiami zwyczajnego pokoju dojrzewał plan. Za zamkniętymi drzwiami gabinetów psychiatrycznych raz po raz padało pytanie, na które wszyscy czekali. Dlaczego? 14-latek mówił spokojnie. Opisywał swoje myśli tak, jakby relacjonował przeczytaną książkę. W jego słowach pojawiła się nuda, frustracja i poczucie bycia niewidzialnym. Mówił o potrzebie odczucia czegoś silnego, o chęci sprawdzenia, czy potrafi przekroczyć granice. Eksperci analizowali jego zapiski. Były w nich fantazje o śmierci, o kontroli nad drugim człowiekiem i o władzy. Nie wyglądało to na chwilowy impuls, raczej na swego rodzaju świat budowany powoli w tajemnicy. W odnalezionych listach podpisanych jako Seito widać było coś jeszcze. Potrzebę gry. Wyzywał policję, kpił z systemu. Chciał, żeby go zauważono. Chciał, żeby dorośli poczuli strach. Psychiatrzy nie byli jednogłośni.
Większość wskazywała na zaburzenia osobowości, inni na głębokie problemy emocjonalne i brak empatii. Pojawiły się też opinie, że jego działania miały element eksperymentu. Sprawdzał, jak daleko może się posunąć i jak zareaguje świat. W Japonii ta sprawa uruchomiła trudną debatę. Czy to efekt presji szkolnej, izolacji, kultury, w której nie zawsze mówi się wprost o emocjach, a może indywidualna konstrukcja psychiczna, która wymknęła się spod kontroli? Nie było jasnej odpowiedzi. Podczas przesłuchań nie reagował płaczem ani paniką. Czasem mówił o ofiarach w sposób beznamiętny, niemal techniczny. Ten brak widocznych emocji przerażał najbardziej. Specjaliści podkreślali, że 14 lat to wciąż wiek, w którym mózg intensywnie się rozwija. Impulsy, potrzeba ryzyka, silne emocje mogą przybrać niebezpieczny kierunek, jeśli połączą się z izolacją i obsesyjnymi myślami. To nie było usprawiedliwienie, to próba zrozumienia mechanizmu. Pozostawało też pytanie o odpowiedzialność. Czy ktoś tak młody w pełni rozumiał konsekwencje? Czy planowanie oznaczało dojrzałość? Czy chłodna kalkulacja wykluczała dziecięcość? Społeczeństwo żądało jasnej deklaracji. Potwór czy ofiara systemu? Tymczasem rzeczywistość była bardziej złożona. W jednym ciele mieścił się uczeń i sprawca brutalnej zbrodni. Dziecko i ktoś, kto świadomie odebrał życie. Sala sądu nie była dostępna dla kamer. Zgodnie z japońskim prawem sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Posiedzenia odbywały się za zamkniętymi drzwiami, bez publiczności i bez relacji w mediach. Dla wielu Japończyków było to trudne do zaakceptowania. Po tak brutalnym czynie oczekiwano jawności i surowej kary. Tymczasem system przewidywał coś innego: ochronę nieletniego i nacisk na resocjalizację. Przed sądem analizowano raporty psychiatrów, opinie nauczycieli i historię rodzinną. Badano, czy rozumiał znaczenie swoich czynów, czy był poczytalny i czy istnieje ryzyko powtórzenia przemocy. Nie było tu dramatycznych przemówień ani publicznych konfrontacji. Były dokumenty i ekspertyzy. W sierpniu 1997 roku zapadła decyzja. 14-latek znany opinii publicznej jako Seito Sakakibara został skierowany do zamkniętego ośrodka wychowawczego o zaostrzonym rygorze. Nie ogłoszono wyroku w tradycyjnym sensie. Nie padła liczba lat więzienia. Zastosowano środek poprawczy. Dla rodzin ofiar brzmiało to jak niesprawiedliwość. W mediach rozpoczęła się dyskusja. Czy 14 lat to zbyt niski wiek dla odpowiedzialności karnej? Czy prawo nadąża za rzeczywistością? Czy brutalność czynu powinna zmienić sposób traktowania nieletnich? W kolejnych latach ta debata doprowadziła do zmian. W roku 2000 Japonia obniżyła minimalny wiek odpowiedzialności karnej z 16 do 14 lat. Ta decyzja była bezpośrednio związana z wydarzeniami w Kobe. Seito spędził w zamkniętych placówkach kilka lat. Przechodził terapię, edukację, oceniano jego postępy. Decyzje o jego dalszym losie zapadały w ciszy, z dala od kamer. Dla opinii publicznej była to trudna lekcja. System postawił na możliwość zmiany, a społeczeństwo domagało się kary. Za zamkniętymi drzwiami toczył się więc proces, którego przebiegu większość ludzi nigdy nie poznała w pełni. Pozostało więc poczucie niedosytu i pytanie, czy sprawiedliwość naprawdę została wymierzona. Po decyzji sądu emocje wcale nie opadły. W Kobe zmieniła się codzienność. W szkołach wprowadzono dodatkowe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciele zwracali większą uwagę na zachowania uczniów. W niektórych placówkach pojawiły się szkolne konsultacje psychologiczne. Rodziny ofiar mówiły publicznie o bólu i poczuciu niesprawiedliwości. Dla nich fakt, że sprawca był nieletni, nie zmniejszał straty. W ich oczach wiek nie miał znaczenia wobec tego, co się wydarzyło. Media znalazły się w trudnym położeniu. Prawo zakazywało ujawniania tożsamości nieletniego. Jednocześnie presja społeczna była ogromna. W internecie zaczęły krążyć nieoficjalne informacje.
Niektóre zagraniczne media próbowały podać jego nazwisko. W Japonii redakcje balansowały między przestrzeganiem prawa a oczekiwaniami widzów. Pseudonim Seito Sakakibara stał się symbolem. Używano go w dyskusjach o przemocy wśród młodzieży, o wpływie mediów, o izolacji społecznej. Każdy projekt nowej ustawy dotyczący nieletnich wracał do tej sprawy. Po kilku latach w zamkniętych ośrodkach i pod nadzorem specjalistów, Seito przestał być chłopcem A w sensie formalnym, a system uznał, że proces resocjalizacji się zakończył. W 2004 roku Seito wyszedł na wolność. Nie podano miejsca pobytu. Otrzymał nowe dokumenty, nową tożsamość. Państwo przyjęło założenie, że jeśli ktoś ma szansę funkcjonować w społeczeństwie, musi mieć możliwość rozpoczęcia od zera. Dla rodzin ofiar to był moment szczególnie bolesny. One nie mogły zacząć od zera. Ich codzienność została na zawsze podzielona na przed i po. Każda informacja o dalszym życiu sprawcy budziła sprzeciw i gniew. Tymczasem sprawa wróciła z nową siłą w 2015 roku. To wtedy ukazała się książka autobiograficzna zatytułowana Zekka – Bezwzględny śpiew. Autorem był Seito Sakakibara. Opisywał w niej swoje dzieciństwo, myśli z czasu zbrodni i pobyt w ośrodku. Pisał o poczuciu pustki i próbie zrozumienia samego siebie. Publikacja wywołała burzę. Rodziny ofiar dowiedziały się o niej z mediów. Część księgarni odmówiła sprzedaży. Wydawnictwo tłumaczyło decyzję prawem do wypowiedzi i znaczeniem debaty społecznej. Krytycy pisali, że to komercjalizacja tragedii. Dla wielu Japończyków był to dowód, że ta historia nigdy naprawdę się nie zakończyła. Pojawiły się głosy, że publikacja to próba odzyskania kontroli nad własną narracją. Inni widzieli w niej brak skruchy. Każde zdanie analizowano pod kątem tonu i intencji. W Kobe pamięć o wydarzeniach z 1997 roku była wciąż żywa. Nowe nazwisko nie wymazało przeszłości. Zmieniło tylko sposób, w jaki świat mógł o niej mówić. Dla jednych był nieletnim sprawcą, który odbył przewidzianą przez prawo drogę. Dla innych na zawsze pozostał 14-latkiem, który odebrał niewinność całemu miastu. Minęły dekady. Dzieci, które w 1997 roku bały się wracać same do domu, dziś są dorosłe. Niektórzy mają własne rodziny. Czasem wspominają tamten maj jak coś nierealnego, a jednocześnie bardzo bliskiego. Jak moment, w którym świat stał się nagle mniej oczywisty. W Kobe ulice znów są pełne uczniów w mundurkach. Parki tętnią życiem. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. A jednak dla wielu mieszkańców to miasto na zawsze będzie nosić w sobie tragiczną historię. To trudna lekcja. Dzieciństwo nie jest gwarancją niewinności. Cisza nie zawsze oznacza spokój, a społeczeństwo, nawet uporządkowane i bezpieczne, może przeoczyć niepokojące sygnały. Dla rodzin ofiar echo tamtych wydarzeń nie cichnie nigdy. Każda rocznica przywołuje wspomnienia. Każda publikacja czy dyskusja medialna otwiera rany. Historia skończyła się w sensie prawnym, jednak w pamięci trwa nadal. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do komentowania, zostawiania łapek, subowania kanału, a jeśli słuchacie na telefonach, to chyba można tam podbić film, wtedy będzie miał większe zasięgi. Bardzo dziękuję za uwagę.